Czołem akwaryści i podwodni podglądacze. Dawno mnie nie było, ale wracam już z przytupem. W końcu dzieci wyzdrowiały i po urlopach, po tym wszystkim, więc można zacząć brać się poważnie za akwarystykę. Jak widzicie, zlikwidowałem to akwarium. Gdzieś może przebitka wam się przewinie. A dzisiaj na plan miałem zrobić instalację do podwodnego wodospadu. Może to nie będzie w formie instruktażu, jak to zrobić, bo już pewnie gdzieś w zagranicznych mediach widzieliście, jak to się robi, ale pokażę wam, jak ja to zrobię i czy to w ogóle będzie działać, bo sam się zastanawiam, czy to w ogóle będzie działać i czy będzie to w ogóle wymagało takie akwarium filtra. No bo wiecie, piasek jak te kształtki Caldnessa będzie sobie tutaj ruszać się, wszystko, biologia powinna być zachowana. Jeszcze nie wiem, czy użyję po prostu takiej taniej pompki do ruchu tego obiegu, czy po prostu taki najtańszy filtr z gąbeczką. Tu ma chyba 260 litrów jest na godzinę przepływu, a tutaj 200. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Użyjemy do tego jeszcze takiej zwykłej rurki elastycznej. Myślę, że będzie ok. Widziałem, dużo osób używa takich PCV twardych, ale no ja nie będę się w to bawił. Z elastyczną można sobie to wszystko fajnie tu wykształtować, zrobić i będzie działać. Dobra, bierzmy się do roboty. Ok, na początek zobaczmy tą pompkę mini. No nie powiem, no ja już ją otwierałem, sprawdzałem. Bardzo fajnie działa. No jest taka, wiecie, w dotyku plastikowa, trzeszcząca. 5 W, 260 litrów na godzinę. Trochę dużo bierze, ale nie ma co narzekać. Zobaczmy jeszcze sobie ten filtr na szybko. Powiem wam, że do takich małych kosteczek z bojownikiem czy coś, to będzie fajny wybór. 2 W i niby 300 litrów na godzinę. No to chyba ją użyjemy później. Na razie nie chcę mi się moczyć tego całego wszystkiego, więc zastosujemy co najwyżej tą małą pompkę na razie na próbę. Zobaczymy, jak to hula. Ok, ułóżmy to sobie w akwarium, tak jak mniej więcej bym chciał, żeby to wyglądało. Pompka mniej więcej jakoś tu z tyłu przymocowana. Taki jest plan. Mniej więcej taki jest plan. Nie wiem, czy ten plan będzie mi tak działał, tak jak bym chciał. Długość wężyka jest mniej więcej ok, bo tu będzie jakiś kamień albo drewienko, takie postawimy do góry. Jakoś tu będzie niżej wszystko. Tutaj ewidentnie możecie zobaczyć, że miałem całkowicie inny plan na to akwarium, bez używania drewna z zamysłu. Miały wlecieć na początku skałki Dragonstone. Na początku, jak możecie zobaczyć, moim planem było nacięcie tego węża i zrobienie takiego wlotu do tego wężyka. Taka łopatka, która dołem posuwa wodę, a sobie zaciąga od góry te kamyczki. Taki był plan, no ale to summa summarum. Ostatecznie już teraz mogę powiedzieć, że zrobiłem to inaczej. Co myślę, że umieszczę w dalszej części filmu. Ale chciałem zobaczyć, żebyście też mieli, bo może ktoś też by tak próbował, żebyś też wiedział, że nie tędy droga. Z miseczki wymyśliłem sobie na początku zrobić taki, nie wiem, po chyba sosie czosnkowym z pizzerii, takie naczynko, pudełeczko, jak to nazwać, pojemniczek, o. I to był mój plan, to miało działać. Szybko trzeba było zalać wodą, no bo wiadomo, bez wody nie sprawdzimy tego. Problem był też z trzymaniem tych węży, jak widzicie. Musiałem umieścić kamyki.
No i przychodzi pora na przetestowanie całej tej maszyny. Jak widzicie, tam w akwarium też odbija się mój profesjonalny stojak. No i przychodzi czas, żeby zasypać to piaskiem, tak? Sprawdźmy, czy to będzie działać, czy to będzie hulać. Mogłem to może lepiej troszeczkę zrobić. No ale zobaczcie, no sami jak to działa. No i efekt mamy taki, jaki mamy. Na razie słabo to działa. Ale wtedy jeszcze nie wiedziałem. He doesn't know. Jeszcze nie wiedziałem, że to z piaskiem nie bardzo będzie chciało działać, nie będzie chciało współpracować. Zasypałem to bardziej piaskiem. Widzicie, od razu wywaliło to górą. To nie było to, niestety. Ale no, generalnie pierwsza próba, pierwszy pomysł działa. To może być, to jest możliwe. Tylko trzeba to poprawić. Summa summarum, piasek jest zbyt lekki, by to miało działać w ten sposób. Jeśli by może zrobić taki wodospad, że ta rurka była skierowana do góry i by było jakoś równia pochyła, to by to może działało. W taki sposób, w jaki miałem plan, to raczej nie miało sensu. A teraz czas na drugą próbę. I tu wymyśliłem sobie, żeby nałożyć może większą rurkę z takim gotowym właśnie wlotem, tą dziurą, na tą cieńszą rurkę. To ma sens, pomyślałem sobie w głowie. Naciąć odpowiedni kształt, nagrzać, jak wystygnie, załapie ten kształt i nie będzie trzeba nic kleić, nic kombinować. No generalnie no same plusy. Jak widzicie, no sposób chyba dobry, przynajmniej w głowie taki miałem, że to powinno działać. Od razu spoiler alert, nie działało to poprawnie, niestety. Ale dlaczego nie działało poprawnie, to dowiecie się dopiero za chwilę. Zobaczcie. No to ma prawo działać, no tak sobie właśnie myślałem. A więc wszystko zmontowane, kubeczek użyty z powrotem, umieszczamy wszystko w akwarium, no i myślę, próbujemy, no ale waliło za daleko tym piaskiem, więc wymyśliłem sobie, że trzeba zrobić taką końcówkę zagiętą, żeby ten piasek leciał w dół. No to robimy to. I niby to działa, ale jednak dmucha bardziej tą dziurką, wiecie? A więc po kolejnym wyprostowaniu, troszeczkę bardziej zmniejszeniu tej dziurki, kolejny test, oczywiście też lekkie niepowodzenie, nie udało się i kombinujemy dalej. Tu jeszcze przez chwilę się łudziłem, że może coś jest źle zmontowane, że po prostu może wystarczy podotykać paluszkiem i magicznie zacznie działać, ale no niestety konstrukcja nie pozwalała na to. Finalna wersja, jak nie, to się poddaje, denerwuje już mnie to. Postanowiłem jeszcze chwilę pokombinować, podotykać, może tam ponaginać coś, żeby ten piasek chciał lecieć. I już się zacząłem poddawać, kiedy na myśl mi przyszła jedna rzecz. Spróbować dosypać kamyków. Kupiłem kamyki te ozdobne, białe. Spróbować właśnie, czy one będą działać. I okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. To zaczęło działać, zaczęło to w miarę iść. To jeszcze wymagało poprawek delikatnych, ale już był zarys i była nadzieja, że to będzie działać i że nie zmarnowałem kilku dni kombinowania. Dosłownie. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo, że zostaliście tak długo. Cieszę się, że mnie wspieracie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli się podobało. Resztę, sobie tajemnicę tego, jak dokładnie to działa, zostawiam na następny filmik przy klejeniu, gdzie będzie łatwiej mi to wyjaśnić. I też finalny sposób tam wam pokażę, bo kombinowałem jeszcze później, żeby ten wlot na te kamyczki się za bardzo nie zapychał. To też było wyzwaniem. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć, pozdrawiam was serdecznie.